No cześć, witam Was w całej serdeczności na swoim kanale. A co gdybym Wam powiedział, że Huawei Super Device możecie mieć tak naprawdę na każdym urządzeniu z Windows, nieważne czy to komputer stacjonarny, czy to laptop innego producenta, będziecie mogli sobie z tego dobrodziejstwa skorzystać. A uwierzcie, jest to dużo fajniejsze rozwiązanie i dużo bardziej zaawansowane niż aplikacja Mój Telefon, która jest wbudowana w systemie Windows. Zanim przejdziemy do tutoriala, może wytłumaczę Wam, dlaczego akurat próbuję skorzystać z tego na innym urządzeniu, a nie kupię sobie przykładowo laptopa od Huawei. Jakkolwiek ja osobiście firmę szanuję i kiedy mogę, to polecam. Generalnie rzecz biorąc, nic z tego nie mam, więc robię to całkowicie od siebie. Co za tym idzie, tak uznaję tę firmę za jedną z bardziej innowacyjnych i lepszych producentów elektroniki użytkowej, która jest dostępna dzisiaj na rynku. Tak, w przypadku laptopów, co mnie boli, jeżeli chodzi o Huawei, to praktycznie brak możliwości jakiejkolwiek rozbudowy. W ich nowych naleśnikach tego typu, jak przykładowo tutaj ten, Dell w moim przypadku, mamy w zasadzie wszystko polutowane. Jedyna opcja rozbudowy, jaka funkcjonuje w tego typu sprzęcie, no to jedynie możemy sobie wymienić zwykle dysk twardy na większy w standardzie 2280 i to by się sprowadzało na tyle. RAM mamy wlutowany i w zasadzie na tyle ograniczone gniazda i całą resztę, że mnie osobiście to boli, ja potrzebuję czegoś więcej. Co za tym idzie, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, nie wybrałem firmy Huawei, poszedłem sobie tutaj w Della, no i wiązało się to z pewnymi ograniczeniami, ale już się nie wiąże, dlatego że natrafiłem na fajny temat na stronie XDA i tutaj na forum XDA, tutaj użytkownik, który ma nick Kismarian, tłumaczy, jak cały proces przeprowadzić. Jest on w zasadzie mało skomplikowany, na początku może się wydawać trochę złożony, ale generalnie wszystko jest w miarę proste i klarowne. Więc cóż, nie przedłużając, sprawdźmy, z czym to się je. Na początek musicie sobie skorzystać z linku, który macie w opisie tego filmu i ściągacie sobie całą paczkę tychże plików, które są potrzebne do wykonania tego zadania. Same pliki ja osobiście przeskanowałem oprogramowaniem antywirusowym, są jak najbardziej bezpieczne i nie musicie się martwić, że coś Wam nakombinują w Waszym ukochanym sprzęcie. Następnie całe archiwum sobie rozpakowujemy i tak, tutaj PC Manager jest podpisany jako wersja 10, ale realnie jest to wersja 11. Gdybyście chcieli sobie pójść w wersję wyższą, w tej chwili przypominam, że najwyższa wersja to jest wersja 13, ale ona z tym sposobem kompatybilna jeszcze nie jest. Ostatnią wersją kompatybilną z tym sposobem jest wersja 12. Link do wersji 12 również pozostawiam Wam w komentarzu w opisie tego filmu. Ściągamy sobie tą wersję 12. Jeżeli byśmy chcieli numerek wyżej, jeżeli jakieś tam funkcje nam bardziej odpowiadają, również będzie działać. No i w momencie, kiedy już mamy to wszystko ściągnięte, przechodzimy sobie do folderu, w którym to mamy ściągnięte, rozpakowujemy ładnie sobie to wszystko do jednego katalogu. Zmieniamy nazwę tego menadżera wersji 12 na tą nazwę, którą mamy w tej chwili w tym menadżerze, który był w paczce, czyli przenosimy sobie jakby nazwę tej 10 do 12, tak jak tutaj mniej więcej widzicie. I w momencie, kiedy to mamy zrobione, uruchamiamy sobie aplikację PC Manager. W momencie, kiedy PC Manager nam się uruchamia, robimy kilka ważnych rzeczy. Pierwszą ważną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest przestawienie daty systemowej. Datę systemową musimy przestawić, żeby to wszystko mogło zadziałać na 12 maja 2020 roku. Robimy to jednorazowo tylko na potrzeby instalacji. Później możemy sobie przywrócić wszystko do ustawień standardowych i będzie nam śmigać. Natomiast, żeby w ogóle ten myk się udał, musicie przestawić datę na 12 maja 2020 roku. W momencie, kiedy tą datę sobie przestawimy, wchodzimy sobie z powrotem w PC Manager, ładujemy sobie tutaj ten kod. W tym przypadku kopiujemy tą linię 1DBDFC. To sobie tutaj wklepujemy w miejsce kodu. Następnie
dajemy sobie install i instaluje nam się PC Manager. W momencie, kiedy ten PC Manager nam się zainstaluje, restartujemy sobie dla spokojności sprzęt. Sprzęt nam się uruchamia ponownie, PC Manager się nam uruchamia razem ze sprzętem już w tym momencie. No i w tym momencie, kiedy już mamy ten PC Manager zainstalowany, uruchamiamy go, w lewym górnym rogu naciskamy na tą wypustkę, otwiera nam się QR kod i żeby to wszystko już mogło fajnie śmigać, wchodzimy sobie na urządzenie mobilne Huawei, w tym przypadku będzie to smartfon bądź tablet i wchodzimy w wbudowaną przeglądarkę Huawei'ową bądź jakikolwiek inny czytnik QR kod, sczytujemy ten kod i łączymy urządzenie. W sytuacji, gdyby Wam się to urządzenie nie chciało połączyć, bo robiłby się Wam na przykład taki boot lub pętla, no to w tym momencie wchodzimy sobie w ustawienia telefonu, w aplikację, w przeglądarkę wbudowaną Huawei, odinstalowujemy ostatnie aktualizacje, tylko na potrzeby pierwszego połączenia oczywiście, i po raz kolejny skanujemy. W momencie, kiedy sobie połączymy to urządzenie, działa nam to w zasadzie dokładnie tak samo jak na każdym innym laptopie Huawei i wszystko nam się łączy w ramach urządzenia Super Device. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Ja osobiście uważam, że zjada na śniadanie rozwiązania Microsoftu i jest, można powiedzieć, możliwie maksymalnie zbliżone do rozwiązania Apple'a. Więc mamy wszystkie dobrodziejstwa, które daje nam ekosystem tak zamknięty i dla mnie nieprzyjazny jak iOS w systemie Windows i Android. Dla mnie wow, wielki szacun dla Huawei'a, że to tak ogarnął i wielki szacun dla Kismariana, że ogarnął sposób, żebyśmy mogli to mieć na każdym innym urządzeniu. Działa to naprawdę bardzo fajnie, responsywnie. Możemy sobie podmapować nawet dysk, w sensie wewnętrzną pamięć swojego Huawei'a, telefonu, czy nawet Honora do systemu. Będzie widoczne jako standardowy dysk, standardowa partycja. Będziemy mogli pomiędzy tym a tym przenosić sobie bezproblemowo dane. Działa to sprawniej i szybciej jak w przypadku aplikacji mój komputer, mój telefon Microsoftu. Osobiście jest to dla mnie mega duży przeskok i bardzo jestem zadowolony, że udało się to zrobić. I cóż, na koniec, jeżeli pomogłem, łapa w górę, jeżeli nie pomogłem, łapa w dół, a jeżeli ten content do Was trafia, no cóż, to jest kanał głównie retro, więc głównie też i retro filmy będą na ten kanał wpadać. Co za tym idzie, no niekoniecznie rozważaj subskrypcję. Natomiast jeżeli chcesz, będzie mi bardzo miło. Z mojej strony tyle, dzięki, cześć!